Siemaneczko na kanale Do Roboty. Ja łamię zasady na tym kanale i pokazuję Wam coraz lepsze i mocniejsze materiały, dlatego teraz wybraliśmy się w przestworza, a dzisiejszy odcinek poświęcimy pracy pilota i kapitana samolotu. Tego na kanale Do Roboty i na YouTube jeszcze chyba nie było, więc zostańcie do końca materiału, a będzie się działo. Ze mną jest Bartek, pilot samolotu. Witam Cię serdecznie. Cześć, witam Was. Spotkaliśmy się tutaj o godzinie 5:30 i zazwyczaj tak zaczynasz swój dzień? Tak, no w tygodniu mamy takie meldowania 5:30, 6:30, ranny ptaszek i trzeba wstawać, ale praca fajna, więc... O tym dzisiaj Więc porozmawiamy i to zdecydowanie. zobaczymy, czy ta praca jest naprawdę tak fajna, jak opowiadasz, ale jakie są kolejne kroki w dniu dzisiejszym? Zaczniemy od zameldowania się, także za chwileczkę się wydrukujemy, pokażemy, że jesteśmy w pracy, żeby wszyscy widzieli, że jesteśmy gotowi do rejsu, potem pójdziemy po dokumenty, pokażę Ci, jak to wygląda, co sprawdzamy, jak się przygotowujemy do rejsu. Za jakieś pół godziny zameldujemy się u kapitana i pojedziemy na lotnisko odebrać samolot, sprawdzić, czy jest sprawny i przygotować wszystko w samolocie. To brzmi tak naprawdę prosto. Odebrać samolot jedziemy, no to będziemy go odbierać, rejestrujemy się i zaczynamy, tak? Tak jest, zapraszam. Czyli tutaj odbijasz tak jakby kartę, że przyszedłeś do pracy, oznaczasz siebie, że już jesteś, tak? Tak, tutaj od razu spoglądam, kto będzie ze mną w załodze, czy coś się zmieniło od tego, co jakby wiedziałem. Widzę, czy załoga jest z domu, przychodzi z domu, czy ona miała jakiś poprzedni rejs, czy lecimy dalej. No i teraz polecimy 2 pilotów, to tak standardowo, i 3 osoby z tyłu, czyli 3 stewardesy, mamy samolot dłuższy, a drugi rejs, czyli Szczecin, który później robimy już tylko 2 osoby z tyłu, bo jest po prostu mniejszy samolot i mniej tych ludzi potrzebujemy. Plus ja jako pilot dodatkowy. Tak, plus ty oczywiście jako pilot dodatkowy. No i teraz idziemy z tym wszystkim już po nasze dokumenty, czyli plan lotu. Zobaczymy, jak wygląda cały przebieg lotu, paliwo, jakie nam zaplanowali, jak to ma wszystko wyglądać. Zapraszam. To jest teczka na każdy lot. Wiesz, tu mamy informacje w jedną i w drugą stronę. Przede wszystkim sprawdzamy, czy to jest nasz numer lotu, skąd, dokąd, datę i tak dalej, który samolot. Sprawdzamy, jakie lotniska zapasowe nam dali po drodze. Zawsze musimy mieć minimum 1 lotnisko zapasowe. Firma nam stara się dać zawsze 2. Jaka jest pogoda. To wszystko spisujemy, przygotowujemy. Jest tego naprawdę informacji sporo, z którymi musimy się zapoznać. Jakie dzisiaj mamy lotniska? Dzisiaj lecimy do Düsseldorfu. Frankfurt jest jako lotnisko zapasowe, a drugi rejs będzie do Szczecina, ale tych planów jeszcze nie mamy, bo one nie są przygotowane. Oni je przygotowują na 2-3 godziny przed rejsem, po to, żeby pogoda była najświeższa. To jest na przykład sam plik informacji o danym lotnisku, czyli na przykład, nie wiem, w tym wypadku okazuje się, że robią remont jednego stanowiska, na którym stoi samolot i oni piszą, że to stanowisko jest niedostępne, albo droga kołowania jest zamknięta. To wszystko musimy przeczytać przed rejsem i wiedzieć, czego unikać. No jeżeli latamy z Warszawy na co dzień, no to już też trochę wiemy, nie? Okej, czyli naprawdę książka jest z sporych rozmiarów, jak na rejs, który się odbywa powiedzmy codziennie, czy co drugi dzień, tak? Tak, akurat ten odbywa się regularnie, nawet 2 albo 3 razy dziennie, także tego nie pamiętam, po prostu jak dostajesz ten rejs, to lecisz i tych rejsów różnych masz w ciągu dnia, powiedzmy takich dzisiaj mam 4, w tygodniu ich jest, nie wiem, 10-15 różnych destynacji i po prostu niektóre latamy parę razy. Dokładnie, bierzesz samolot, gdzie mówimy, wypisujemy te papiery, sprawdzamy wszystko, co ma być sprawdzone i idziemy dalej. Tu, jak możesz sobie zobaczyć, to jest nasza trasa i pokazuje, że ona przebiega w dużej warstwie chmur na naszym poziomie przelotowym. To się też zgadza z tym, czyli zapowiedziana jest turbulencja w ciągu dzisiejszego rejsu. No, patrząc po froncie, który szedł, jest to bardzo możliwe. Będziemy lecieli pod lekki wiatr, także czas naszego rejsu się wydłuży, ale nieznacznie, bo to tylko 5 węzłów. Dzisiaj mamy zaplanowane 2 loty, w sumie 4 loty, Tak, z powrotem. tak zwany czteropak. My to Czteropak. nazywamy czteropak. No, najwięcej jak leciałem to 6, ale to już jest co robić. To dobry nie? zestaw, To 6 tak. kryjówek. Dzisiaj lecimy w 4-paku, więc będzie się naprawdę w tym odcinku dużo działo. Znaczy ja mam taką nadzieję, żeby było bezpiecznie, No to ale ja żeby bym wolał, żeby się aż tyle nie działo, tylko pokażemy tak to Po prostu, bezpiecznie to, co Dobra, mamy, dużo dobra? działo, w sensie będziemy dużo informacji Wam przekazywać. Bierzemy to? Bierzemy dokumenty, drukujemy pogodę i idziemy z powrotem na salę. Sprawdzę jeszcze, czy na pewno lecimy do Düsseldorfu, bo to wiesz, jak człowiek się melduje co drugi dzień albo codziennie,
to momentami się zastanawiasz, czy wczoraj byłeś w Düsseldorfie, czy lecisz tam dzisiaj? A, okej, no tak. Dobra, czyli drukujemy Düsseldorf, pogoda. Nasza pogoda to nie jest taka pogoda obrazkowa, tylko zaraz zobaczysz wszystko w linijkach, cyferki, literki. Chodzi o przejrzystość, żeby każdy to zrozumiał, bo w tym się stosuje angielski. Specjalny alfabet, tam nie mówimy A, B, C, D i tak dalej, tylko alfa, brawo, Charlie, delta. Czyli każda literka ma pełne słowo, które to opisuje i nie możesz sobie powiedzieć na B Barbara, Bogusław, tylko mówisz brawo. I dzięki temu każdy zrozumie, każdy wie, o co chodzi. No i unika się pomyłek, które gdzieś tam w historii lotnictwa były, bo się ludzie nie zrozumieli. Teraz są pewne wyrażenia, które trzeba mówić w konkretnej fazie lotu, w konkretnej fazie przygotowań. No i sprawdzamy. W Warszawie w tym momencie mamy bardzo nisko chmury, 0 stopni. Aha, zrozumiałeś z tego OVC 009, to jest ta Tak, informacja, że... overcast, czyli pełne pokrycie chmur. Niebo jest pokryte w pełni na 900 stopach. No to w przeliczeniu masz 270 metrów nad ziemią. Okej, tutaj możecie sobie zerknąć, z czego wyczytaliśmy, jaka jest pogoda, nie? Dzisiaj. Dla mnie czarna magia. Tak, EPWA Warszawa, bo wszystkie lotniska polskie mają EPW, czyli Eko Papa. Potem szukamy ED Niemcy i EDDL, to jest nasze lotnisko docelowe, czyli Düsseldorf. Dobra, to chyba wszystko wiemy, co się spodziewamy. Możemy w takim razie wracać na salę. To teraz mamy tak, wszystkie te dokumenty mamy w tablecie, one są podpisane, bo generalnie przechodzimy już na elektronikę, żeby oszczędzać ten papier. No właśnie, no. Nasz samolot, którym my za chwilę lecimy, jest na wysokości Półtuska. On generalnie wraca, za chwilę ląduje w Warszawie. Za 15 minut, nawet przed czasem. Także... Aha, czyli to jest samolot, który lata teraz, tak? To nie jest, że on Tak, będzie on przygotowany. był na noc w Tallinie i on przylatuje. Jest plus taki, że będzie ciepło, jak w niego wejdziemy, bo wiesz, jak samolot stoi całą noc, To trzeba go to nagrzeć. trzeba go nagrzeć i wchodzisz do 0 stopni, także jest faktycznie zimno. No i jeszcze jedną rzecz, którą możemy sobie sprawdzić, to tak zwany slot, dlatego że niebo nad Europą jest bardzo zagęszczone. Tych samolotów jest tyle, że momentami nie wyrabiają i przesuwają twój start. Wrzucają tak zwanego slota. Zdarza się to, nie wiem, z różnych powodów. Na przykład zapowiadają w Düsseldorfie złą pogodę, więc lotnisko może nie przyjąć tyle samolotów na nas, bo muszą je odśnieżać. Dlatego będzie zamknięte na 15 minut, będą odśnieżali. W tym momencie samoloty czekają w powietrzu w kolejce, żeby nie marnować tego paliwa, żeby nie latać bez sensu, no bo środowisko i tak dalej. Wstrzymują cię przed startem na ziemi w Warszawie. Oni po prostu obliczają. Przykład tego, że to jest właśnie pogoda. Czasami chodzi o to, że nie wiem, był strajk kontrolerów i przez Pragę, jak się latało, przez w ogóle Czechy, były ogromne sloty. Po 2 godziny staliśmy na ziemi, czekaliśmy przed startem, żeby można było polecieć. No bo nie było komu obsłużyć takiej ilości samolotów. Czyli jeśli pasażerowie siedzą na przykład w samolocie, to nie zawsze jest twoja wina. Znaczy, można powiedzieć, że prawie że Nie, nigdy. my nie robimy tego specjalnie. To jak wy siedzicie, drodzy pasażerowie, w samolocie, to my też. I my też siedzimy, I denerwujemy też marnujecie, się. powiedzmy, swój czas. No. Tak. No i to nie o to chodzi, żebyśmy siedzieli na tym samolocie, w tym samolocie na lotnisku, no bo nam to nic nie daje. My mamy też płacone za to, że latamy i za te loty, więc to, że siedzimy na ziemi, no to nic nam nie daje. I w tym momencie rzeczywiście, jak sobie zobaczyliśmy, no to jest już opóźnienie, ale nie jest związane z lotniskiem, tylko przestrzeń niemiecka, przez którą przelatujemy, kawałeczek dosłownie, złożyła restrykcje, bo mają częściowo zamkniętą przestrzeń powietrzną, więc mniej samolotów przeleci. Na tą chwilę opóźnili nasz start o 10 minut, także jest spoko. To jest 10 Okej. minut. Tu widzimy naszą trasę, czyli Warszawa, punkt docelowy, Düsseldorf, gdzie lecimy jako lotnisko docelowe i mniej więcej tak to będzie wyglądało. Przelatujemy, tak, koło Zielonej Góry przelatujemy, czyli Poznań, Zielona Góra, tędy wylatujemy z Polski przez tak zwany punkt Subix. Wszystkie punkty, którymi wylatujemy, dolatujemy generalnie, na które latamy, mają swoje nazwy. I tu masz Subix, Powel i one są tak nazwane. A te T851 to jest droga lotnicza. Dobra. Tak, wyjechaliśmy buśnikiem, teraz idziemy na lotnisko. Za chwilę się rozdzielimy, bo tak jak widzicie są tłumy do odprawy i wy macie trochę inną odprawę niż my. My przechodzimy swoim przejściem załogowym, którego ze względu bezpieczeństwa nie możecie nagrywać, a nie możecie przez nie przechodzić. Także tu się rozdzielamy, widzimy się już po drugiej stronie, po odprawie i idziemy razem do samolotu. I lecimy. zaczyna się zabawa. Tak, lecimy. Pod samolot stoi przy gecie, więc nie musimy wychodzić na dwór, teraz już wchodzimy, zaczynamy nasze procedury, czyli sprawdzamy samolot, przygotowujemy go do rejsu, no i lecimy, nie? Zapraszam. To tak prosto brzmi wszystko, no to chodźmy. Cześć. My dzisiaj w większej obstawie, bo z kamerami. Czyli to jest to samo wejście, w którym wchodzą pasażerowie później, tak? Dokładnie. To jest to samo wejście, którym wchodzą pasażerowie. My mamy rękaw, więc idziemy tą stroną.
A teraz Wziąłeś kluczyki do samolotu? wziąłem kluczyki. Generalnie samolot taki jest zawsze otwarty, kluczyków nie ma. Aha. Ale w niektórych typach samolotów trzeba zwrócić uwagę, bo można wywalić trap, jeżeli na przykład ktoś jest w środku i go zabezpieczony. Tutaj nie. W Embraerze, czy samolocie, którym lecimy, trapu nie ma możliwości otworzyć. Zapraszam. do wnętrza. pokład Proszę, jeżeli mogę jeszcze światło zapalić, może będzie troszkę prościej. Jesteśmy już w kabinie pilota, ja na razie na kucaka, ale później będę miał tutaj fotel wysuwany, tak? Tak, to jest tak zwany jump seat, czyli fotel, który nie na stałe jest otwarty, on jest po to, jak ktoś leci, instruktor na przykład nadzoruje, robi egzamin, czy ktoś po prostu się szkoli, patrzy, jak to powinno wyglądać. Także ten trzeci fotel jest po to. Okej, czy jakieś masz informacje, że jakiś polski youtuber, mówię nielotniczy, siedział tutaj w czasie lotu? Wiesz co, chyba nie. Raczej nie. Raczej nie, będę jesteś chyba pionierem, pierwszy, tak. Także zapraszamy widzów też zresztą, bo to nie jest częsta okazja, żeby po prostu polecieć, pójść zobaczyć, jak nasza praca wygląda, a no z tej strony taka rzeczywista. Szykujemy samolot, czyli sprawdzamy wszystkie światełka, czy są włączone, czy gdzieś tam się żarówki nie przepaliły. Wysyłamy informacje o tym, kto leci, który rejs. My mamy rejs 409. Teraz było tankowanie, mamy 6 ton paliwa na tą chwilę i my to teraz przeliczamy, bo oni nam tankują w litrach, a my musimy to przeliczyć na kilogramy i wpisać w naszą książkę. Wszystko, co jest w lotnictwie, to jest komputer, ok, ale najważniejsze, że to jest ten papier tutaj. I pilotuje kto ten samolot? Ty czy w dwójkę pilotujecie? Czy jak to wygląda? Latamy na zmianę. Jest pilot flying, czyli jeden leci, drugi pilot monitoring, który obserwuje wszystko. Ten lot jest mój, czyli ja będę pilotem lecącym, Marcin będzie pilotem monitorującym, na powrót jest zmiana. Okej. Czyli on leci, a ja monitoruję. Dobra. Marcin, Bartek, słuchajcie, polecimy do Düsseldorfu. Generalnie pogoda jest w Düsseldorfie średnia, to znaczy warunki są do polądowania dobre, ale mogą się zepsuć. W każdym razie my jesteśmy zdolni do tego, żeby tam wylądować i paliwa mamy też na tyle, żeby ewentualnie poczekać. Jeżeli nie, no to czeka nas Frankfurt, ale miejmy nadzieję, że wszystko pójdzie po myśli, wylądujemy. Jeżeli pasażerowie przyjdą, to ja się przywitam. Dobrze? Także proszę o informację. Jeżeli coś by się działo na ziemi, my zatrzymamy samolot, powiemy Cruise Station, róbcie swoje, dajcie nam sekundkę. Jeżeli nie będzie kontaktu z nami, spróbujcie kontakt MRM, zadzwonić do nas. Nie będzie z naszej strony odzewu, zobaczcie jaka sytuacja i decydujcie sami i podejmujcie decyzję. Dobrze? Jeżeli chodzi o briefing taki początkowy i coś oficjalną, to mamy na tyle, a teraz część To jeszcze nieoficjalna. najważniejsze, ja bym zjadł w tą stronę. A, no najważniejsze tak. Pijemy, ty w tą stronę, to ja na powrót zjem. Ja za picie dziękuję, a Bartek... Woda w gazie, jak mogę, dobra? No i teraz super, mamy oficjalną dziękuję. część zakończoną, a teraz część nieoficjalna, to już musimy niestety to ustalić między sobą. Mot ustawiliśmy, teraz prędkości do startu. Pas jest mokry. A kołowanie to jest wszystko po waszej stronie, czy ktoś to nas... Kołuje kapitan, ale nam powiedzą, to jest taka rączka, zobacz, tam masz taką dźwignię i to sterujesz prawo, lewo, tak jak kierownicą. Nie? Aha, okej. Oprócz tego możemy pedałami, to przy tych prędkościach pedała, ale one dają tylko taki mały zakres ruchu, nie? Tam bardzo precyzyjna jest ta dźwignia. Ale oni nam mówią, gdzie mamy jechać. Bo ogólnie w tym samolocie masz więcej niż 2 silniki na skrzydłach, bo jest jeszcze taki trzeci, tak zwany APU, czyli zewnętrzny silnik, który jest z tyłu, on jest tu właśnie włączony i on nam daje zasilanie teraz. My mamy tak, że jak podjedziemy, to nam wpinają wtyczkę z ziemi i wtedy mamy prąd z ziemi, ale uruchomienie silników jest potrzebne APU i teraz właśnie już jesteśmy przypięci na własnym prądzie, samolot jest niezależny. Musimy widzom powiedzieć, że w kabinie jest dość głośno, my mamy słuchawki, ale nie jesteśmy podłączeni z dźwiękiem do tych słuchawek, więc myślę, że mimo wszystko usłyszycie. Ja się staram jak mogę, żeby tutaj w tym kokpicie wiedzieć, żeby wszystko było jak najbardziej i najlepiej, ale niektórych rzeczy się tutaj nie przezwycięży, że tak powiem, ale będziemy się Zgadza się. starać, żeby wszystko było jak najbardziej i dobrze powiedziane. Dokładnie. No teraz pewnie Marcin za chwilę się przywita z pasażerami, powie 2 słowa. Dzień dobry Państwu, mówi kapitan Marcin Płotczyk. Na wstępie chciałem Państwa również poinformować o tym, że nasz rejs dzisiaj jest nagrywany, aczkolwiek chciałbym również Państwa zapewnić o tym, że będzie nagrywany bez Państwa wizerunku, także życzę Państwu przyjemnego rejsu i dziękuję za uwagę. Wy jesteście Bartek w podwójnej obsadzie, jest kapitan i pilot, Pierwszy tak? oficer. I pierwszy oficer, okej. I czym to się mniej więcej różni? Czy to się różni waszymi zadaniami, czy jak to wygląda? Tak, znaczy kapitan jest dowódcą, czyli na jego barkach spoczywa cała odpowiedzialność, on podejmuje ostateczną decyzję. I to jest osoba dużo bardziej doświadczona. To jest tak, że z pierwszego oficera dopiero potem przechodzisz na następstwo kapitana. Dokończymy za chwilę, bo jesteśmy już gotowi, więc musimy się zgłaszać Jak najbardziej. i kotkować.
Błaganie na prawowa. Moje strony wyszło wykrętej, sterowanie przewrócone. Teraz trzeba wypełnić to, z czego piloci najbardziej nie lubią, czyli buchalterię, dokumenty w komputerze. Marcin wypełnia swoją część jako pilot monitorujący. Ja cały czas patrzę, co się dzieje z samolotem, czyli prędkości, wysokości, patrzę na to, co jest przed nami. Jakbyśmy widzieli jakąś burzę, jakbyśmy widzieli jakieś, nie wiem, chmury, które nas niepokoją, bo wiemy, że będzie trzęsło, to musimy pomyśleć, jak to oblecieć, czy wyżej, czy może trochę prosić o odbicie. I cały czas nasłuchujemy wieżę. Mamy plan lotu wrzucony, Marcin ma podgląd na radio i widzi częstotliwość, na której jesteśmy. Za chwilę dostaniemy nową częstotliwość, na którą polecimy. Także cały czas to nie jest tak, że możesz sobie teraz, wiesz, pójść na drzemkę i spać czy coś, cały czas musisz monitorować. Autopilota cały czas widzę, że wszystko jest pod kontrolą, ale kilometry, czy też czas wylatany, to jest teraz wasz obóz, tak? Czy... Tak, to się wpisuje w książkę. Ja mam akurat już elektroniczną, ale mam też papier. Tak to w aplikacji na komputerze wpisujesz, który startował, który lądował, o której był start, o której w ogóle uruchomiliśmy silniki, potem o której było lądowanie, o której wyłączyliśmy silniki. I to jest potem potrzebne, żeby uzyskać jakieś awanse właśnie na stanowisku kapitana, czy na instruktora później. No o tym wszystkim, moi drodzy widzowie, dzisiaj porozmawiamy, co najważniejsze, jak takim pilotem zostać, jak wygląda całodniowa taka praca, jakie kursy trzeba skończyć, jakie szkolenia, ile takie szkolenia kosztują i oczywiście ile taki pilot może zarobić, ale to w późniejszym etapie tego odcinka, bo wiemy, że tutaj może być lekki problem z tym dźwiękiem w kokpicie, kiedy lecimy, więc później jak będziemy mieli pauzę między jednym a drugim lądowaniem, czy też startem, to będziemy o tych szczegółach rozmawiać. Na razie pokazujemy Wam, jak ta praca wygląda w praktyce, co chyba żaden youtuber jeszcze niebranżowy w swoim życiu nie przeżył i nie pokazał. Tak mi się wydaje. Zdecydowanie. Różne- Tak. Chyba jeszcze nie, tak mi się przynajmniej wydaje, także pionierami, jesteśmy kanał do roboty. pionierami, zapraszam. Jestem w chmurach, pierwszy raz w życiu. Pracowałem już na promie, pływałem helikopterem, latałem dość nisko, a teraz lecimy ponad chmurami. Tak jest, na 10 km, także no na razie na zewnątrz minus 35 stopni, ale pewnie zejdzie do minus 60, także I Ty na tej mapie też wiesz, gdzie jesteśmy, tak? dokładnie. Tu jest nasz samolot, różowa to jest ścieżka, po której się wspinamy, TOC, czyli Top of Climb. To jest przewidywany punkt, w którym będziemy już na poziomie lotu, który mamy dzisiaj wyznaczony. I teraz może zacząć, bo mamy smugę przed sobą, samolot przeleciał przed No właśnie chwileczką. o to też chciałem spytać, czy te samoloty, wiesz, widzę, że tutaj przecinają swoje linie. Tak. I to jest wszystko, powiedzmy, kontrolowane, tak? Bo wiemy, że on nie mógł 3 minuty później przelecieć, bo byśmy go tu zobaczyli przed sobą. Na mapie ja mam pokazane samoloty. Ten, który tu przeleciał, jest dokładnie na tej wysokości co my. Samolot po lewej masz 3000 stóp nad nami. Generalnie w lotnictwie nie możesz sobie lecieć na dowolnej wysokości, jak Ci się podoba, tylko mamy flight levele, poziomy, na których lecimy. My lecimy na poziomie 340, co daje nam 10 km, 350 metrów nad średni poziom morza. W przeciwnym kierunku mogą lecieć na nieparzystym, czyli 330, 350, a w naszym kierunku na parzystych, tak? 340, 60, 80 i tak dalej. No i oni układają, żebyśmy byli na tych poziomach, dzięki temu mają separację pomiędzy nami zachowaną. Ale mieliście w swojej karierze coś takiego, na przykład, żeby właśnie przez przypadek Wam samolot się pojawił przed oczami, albo że była taka sytuacja, no można powiedzieć niebezpieczna, że nie było to tak, jak powinno być? Wiesz co? Komputer, ten cały system ma takie dwa poziomy ostrzegania. Jeden to jest takie ostrzeżenie, załogo przygotuj się, bo za chwilę może być jakiś konflikt. To wtedy wiesz, my mamy obowiązek już być gotowi, światła włączyć, trzymać wolant
bo może coś się wydarzyć. Mi się jeszcze nie zdarzyło to takie najważniejsze, że musimy wtedy ruszać samolotem, żeby ominąć inny samolot. Ale masz taki komfort na przykład, że jak masz tego autopilota włączonego, jesteście razem, to nie wiem, możesz przez pół godziny poczytać książkę, coś takiego, czy to jest raczej tak, że jak jesteście w dwójkę, mimo wszystko cały czas musicie być sfokusowani na tą drogę? Wiesz co, musimy być sfokusowani, zgadza się, musimy gdzieś tam patrzeć, czy wszystko obserwować, ale chociażby musimy się też przygotować do lotu. Mamy dość dużo informacji, bo na każde lotnisko jest kilkanaście kart, które trzeba przeczytać, wiedzieć, co tam się dzieje. Więc jeden sobie już to szykuje, drugi bardziej skupia się na samolocie. Czyli autopilot autopilotem, ale ty jako ten pilot i tak musisz być cały czas na posterunku. Zgadza się. Słuchaj, no zdarzają się takie sytuacje, że autopilot, nie wiem, jest turbulencja, autopilot sobie nie poradzi sam. Właściwie zarządzaniem ciągiem nie poradzi sobie w pełni, żeby utrzymać prędkość. To wtedy ty trzymasz to i nadzorujesz, to ty zmieniasz nastawienie mocy, żeby nie przekroczyć maksymalnej prędkości, pilnujesz takie rzeczy, to jest wszystko zadanie twoje. No i autopilot to jest komputer, tak? Człowiek musi go pilnować. Powiedz mi, Bartek, jaki wy macie czas pracy? Wiesz co, ten czas pracy jest dość różny, zgadza się. On zależy od tego, o której godzinie się meldujesz. Czyli jeżeli jesteś w tak zwanym niżu dobowym, to ten czas pracy się skraca. To są takie godziny porannego meldowania. Zależy od tego, ile robisz odcinków. Bo jak robisz tylko tam i z powrotem, to czas pracy jest dłuższy. Jak lecimy 4 odcinki, tak jak dzisiaj, to już jest troszkę krótszy. No jak robisz 6 odcinków, to się rzadko, ale zdarza, to ten czas pracy się skraca. To możemy przyjąć 12 godzin. To 12 tak godzin, ale patrząc na przykład na loty, dzisiaj wiadomo, lecimy sobie 2 godziny w tą, 2 godziny z powrotem, ale jakiś lot, nie wiem, do Ameryki czy gdzieś bezpośredni, no to on trwa 8, 9, 10 godzin, prawda? Tak, to już są trochę inne godziny meldowania, to więcej może powiedzieć Marcin, bo on latał na takich rejsach. No my tam nie dolecimy tym samolotem, to już inny No, samolot. samolotem nie, no ale jako czas pracy. Powiedzmy, kierowca ciężarówki ma 8 godzin, w których może jechać, później musi tę pauzę wykręcić. Wy lecicie, czy tam powiedzmy, tu za chwilkę spytam Marcina, jak to wygląda w praktyce, bo to też jest ciekawy temat, bo wiem, że pilotów samolotu dzielimy na różne kategorie, tak? Tych powiedzmy europejskich w pobliżu i tych, co lecą dalekobieżnie, tak? Wiesz co, to jest tak, jeżeli latasz na jednym typie samolotu, no to raczej latasz na jednym typie, nie masz dwóch typów, bo każdy samolot, każdy typ, na którym latasz, wymaga sprawdzenia co pół roku symulator, egzaminy, po symulatorach masz też sprawdzenie w powietrzu, co jest czasochłonne i bardzo kosztogenne, więc rzadko kto ma gdzieś tam możliwość latania na dwóch typach i załóżmy lecisz do Ameryki, tam siedzisz parę dni, lecą czasami dwaj piloci, czasami leci ich troje w kokpicie, wtedy jeden idzie do ofaru, idzie się przespać. Okej. Także ten czas się wydłuża. To samo kabin, dziewczyny na starcie są wszystkie, przy lądowaniu są wszystkie, ale w czasie gdzieś tam lotu mogą się iść przespać do specjalnej przygotowanej kabiny, no my jej nie mamy. I tam też przez to czas pracy się troszkę wydłuża. Prawda? Nie no, sam fakt to, że wiesz, że powiedzmy lecisz na tym autopilocie przez 8 godzin czy 10, ale musisz wylądować po tych 12 godzinach swojej czujności, nie? To mnie ciekawi, że porównując to powiedzmy do tego kierowcy zawodowego, który jedzie i musi zrobić sobie tą pauzę, to tu przy 12 godzinach masz ważny element tego lotu, czyli jeszcze lądowanie, nie? Tak, najważniejszy bym powiedział element lotu. My nie możemy zrobić pauzy. No i nie jesteście w stanie się zmienić z innym kierowcą, powiedzmy po 6 tak. godzinach lotu, o ty wsiadasz, tu teraz kierujesz. Taka czysta ciekawostka u nas na przykład, jeżeli chodzi o nasz typ samolotu i nasze godziny pracy, to ten czas może być maksymalnie 13 godzin, tak? Ten czas również możemy wydłużyć, są tak zwane godziny kapitańskie. Jest pierwsza godzina, druga, która pozwala nam na wydłużenie tych czynności, ale są to tylko sytuacje wtedy, kiedy na przykład wylatujemy z Warszawy, jesteśmy w pracy już załóżmy 11-12 godzin i coś się stało na lotnisku docelowym, chcemy wrócić z tego lotniska, to prawo dopuszcza, że wykorzystujemy tą pierwszą godzinę, na co musi schodzić się cała załoga i w tej wydłużonej godzinie tych czynności naszych możemy do tej Warszawy wrócić, ale są to sytuacje raczej skrajne, pogoda, usterka samolotu, czy nawet jakaś choroba członka załogi,
to się może zawsze zdarzyć, więc jakby zawsze jest taka dla nas furtka, z której możemy skorzystać, co obarczone jest też oczywiście papierologią, dokumentacją i oczywiście, jak wspomniałem też wcześniej, zgodą wszystkich członków załogi. Ale to jest tak, że możecie na przykład lecąc gdzieś nadgonić na przykład w powietrzu, że polecimy 600 na godzinę albo 800 na godzinę, czy to jest raczej dyktowane odgórnie, jaką prędkością macie lecieć, albo na którą macie być na miejscu? Generalnie jeżeli lecimy takim rejsem, który jest rozkładowy i tak naprawdę nie ma nic takiego pozaschematowego, to te prędkości są mniej więcej regulowane przez nasz system, który wylicza te prędkości, które są ekonomiczne dla danego rejsu, dla danego odcinka i danej masy. Ale są sytuacje, kiedy na przykład prędkość, jak dzisiaj w tej sytuacji, narzuca nam kontrola przestrzeni powietrznej, na przykład z Düsseldorfu, która musi sobie ten ruch poukładać, więc jeden samolot leci wolniej, drugi szybciej, żeby mogli zachować te separacje między statkami powietrznymi, które dolatują do danego lotniska. U nas na przykład jest tak, że jeżeli mamy 5 minut po czasie, to te prędkości możemy jakby regulować we własnym zakresie. Oczywiście samolot ma też swoje limitacje, których nie możemy przekroczyć. Z reguły generalnie przeważnie te prędkości są podobne do siebie i przeważnie jeżeli chodzi o tą prędkość przelotową, to jest około 700-800 km na godzinę. I to jest taka prędkość, tylko mówię, to jest prędkość względem powietrza, bo ona względem ziemi wtedy już jest różna. Mimo tych warunków deszczowych, jak lądowanie według Ciebie? Chyba okej. Chyba okej, wylądowaliśmy, to najważniejsze. Klaszcze się teraz, czy już raczej to wyszło z mody? Wiesz co, my tego nie słyszymy, ale zwłaszcza jak były takie jakieś tam wakacyjne kierunki, to zdarzało się, że nam załoga pokładowa mówiła, że klaszczą, ale to raczej już nie. No przede wszystkim też zależy od, wiesz co, typu lin, no, to chyba najczęściej na wakacyjnych kierunkach. Okej. E, A to jest jakiś, nie wiem, to była zawsze formą podziękowania dla pilota, czy co? Bo ja... Coś takiego, wiesz co? U nas raczej latają ludzie, którzy latają biznesowo, którzy często podróżują, więc oni są jakoś tak w pewien sposób przyzwyczajeni do tego, do że takich trzeba. operacji. Tak, że po prostu wiedzą, jak to wygląda, z czym to się je. Z kolei na kierunkach wakacyjnych często jest tak, że ludzie są w samolocie pierwszy raz, lecą pierwszy, drugi raz i dla nich jednak jest to bardziej ekscytujące i tam się zdarza rzeczywiście przy naszych czarterach na przykład, że te oklaski występują, jednakże tutaj na tych takich kierunkach regularnych raczej nie. Raczej jest to chleb powszedni dla tych pasażerów. Okej, czyli dzisiaj nie klaskaliśmy, ale cieszymy się, że wylądowaliśmy bezpiecznie. Jesteśmy, moi drodzy, już po pierwszym lądowaniu. Z Bartkiem teraz Tak. możemy na spokojnie porozmawiać. Wtedy, wiadomo, ten dźwięk był troszkę inny niż teraz, bo jesteśmy na miejscu. Bartek, najważniejsze pytanie, jak takim pilotem zostać? Jest parę dróg, żebyś mógł zostać pilotem. Albo dłuższa, tańsza, która idzie przez uczelnie typu Politechnika Rzeszowska, Chełm, Dęblin. To są uczelnie, które szkolą pilotów, teraz jeszcze Politechnika Poznańska. Jeżeli dostaniesz się na uczelnię, na kierunek lotniczy, to potem dostajesz się na specjalność o nazwie pilotaż. Po pilotażu tak naprawdę kończysz z licencją, która pozwala Ci latać w liniach lotniczych. To jest moja droga. I to są studia. To są studia, dokładnie. Płatne, prywatne? Czy jak to Nie, to jest studia państwowe. No twoje koszty to jest wiadomo jakieś tam egzaminy, te państwowe, które musisz na koniec zrobić, bo żeby zostać pilotem poza zrobieniem tego kursu musisz zdać jeszcze egzaminy teoretyczne. Na liniowego pilota jest tak zwany ATPL, to jest 14 przedmiotów, zdajesz to po angielsku, dodatkowo język angielski jako osobny egzamin i potem egzaminy praktyczne na samolocie jednosilnikowym, dwusilnikowym, małym, także to jest jedna z dróg. No i to trwa
około 6 lat, tak naprawdę 4 lata masz inżyniera. Mówię o przykładzie Politechniki Rzeszowskiej, bo tam studiowałem. Tak. Masz 4 lata inżynierki, 1,5 roku magistra. No i jeszcze miałem pół roku dziekanki, miałem pracę kolana, więc musiałem po prostu zrobić przerwę. Nie byłem w stanie latać w tym momencie, więc miałem zawieszone badania. Później musiałem jeszcze raz robić badania lotnicze, dopiero potem mogłem wrócić i kontynuować. Okej, 6 lat, a mówisz, jest możliwość szybsza, droższa, tak? Droższa, bo no, tak jak powiedzmy, że tam się zatmykasz w rzędu kilkanaście tysięcy, te wszystkie egzaminy, koszty dojazdu, to tutaj kilkaset tysięcy, to już mówimy o całym kursie. Średnio z tego, co pytam znajomych, którzy to robią, to są 2-3 lata, jak robisz ten kurs w prywatnej szkole, tak zwane od zera do bohatera, czyli zaczynasz z niczym, zaczynasz się szkolić i to trwa no, te 2-3 lata. I to Dość jest dużo koszt czasu. mniej więcej? Tu już mówimy o no, spokojnie 200 tysięcy złotych. 300 tysięcy. Nie wiem jak teraz ceny poszły w tym momencie, przyznam Okej. szczerze, bo to paliwo idzie do góry, więc no, coś takiego to może kosztować, nie? Okej, około 200 tysięcy złotych, no to jest duży koszt, ale można to zrobić może dłużej i taniej, ale to też jest obarczone jakimiś zasadami, typu to, że no musisz na tą szkołę się dostać, to tam nie dostaje się pewnie każdy, prawda? Tak, dostać się na uczelnię to jest jedno, ale na uczelni na moim roku było 150 osób, a lata tylko 10%. Czyli pozostała grupa osób musi sobie wybrać inne specjalizacje. Większość idzie na lotnictwo, na pilotaż konkretnie z tego lotnictwa, więc no jednak ta konkurencja jest duża, ale jak już to przejdziesz, jak już się dostaniesz na sam pilotaż, to już jest łatwo, bo robisz co lubisz. Wiesz, to jest tak, że te przedmioty są wymagające, bo musisz się troszkę tego pouczyć. To nie jest nie wiadomo jak proste i wymaga to jakiejś tam wiedzy, jakiegoś czasu, poświęcenia swojego czasu, ale lubisz to. Przynajmniej większość ludzi, którzy No, gdzieś tam na jak ten już kierunek tam idzie, to specjalistyczny musi idą, więc ta nauka jest łatwiejsza i jak już rozumiesz to, co się uczysz, to nauka idzie no, inaczej. Ale wiedza to jedno, ale drugie to też zdolności fizyczne i manualne, prawda? To też trzeba mieć jakieś i zdrowie do tego, i psychikę, i wszystko, co jest dookoła, oprócz wiedzy. Tak, znaczy każdemu, kto chciałby w ogóle zacząć latać, przed tym czym przystąpi, czy do latania w szkole prywatnej, czy na uczelni, polecam zrobić pierwszą, najwyższą klasę zdrowia, którą potrzebujemy, bo piloci liniowi muszą mieć pierwszą klasę zdrowia. Polecam pójść do Centrum Medycyny Lotniczej, zrobić sobie tą klasę zdrowia wcześniej i mieć pewność, że jesteś zdrowym. Wiadomo, zawsze możesz to zdrowie stracić, to się zdarza niestety, ale no, znam przypadki, kiedy ktoś już dostał się prawie na pilotaż, końcóweczka i jedyne co mu zostało to zrobić badania i przywieźć badania na uczelnię. No, okazało się, że tej klasy zdrowia nie dostał, więc tak naprawdę wiesz, 1,5 roku czekania na to, czy dostaniesz się na specjalizację, i nie możesz kontynuować swoich marzeń, więc lepiej chyba wcześniej zrobić te badania, mieć pewność, że jesteś jakby gotowy na tą pracę, a później zająć się lataniem. Pewnie. Jak widzisz, okulary nie przeszkadzają, także ten mit mogę obalić, bo wiele osób do mnie pisze na Instagramie, czasami pytają, jak to jest, czy ja mogę latać, bo mam okulary. Tak, możesz w pewnych limitach. To są wady wzroku limitami, ale okulary nie przeszkadzają. Dobra, o tych aspektach pracy jeszcze później porozmawiamy. Teraz pytanie, które mi się urodziło w międzyczasie, jak lecieliśmy, też jedliśmy śniadanie. I też kiedyś, czy to mit, czy właśnie prawda, zaraz zobaczymy, czy to obalimy. Czy 2 pilotów je to samo, czy to jest... Nie, mamy inne śniadania, jest osobna porcja kapitańska. To jest w każdej firmie gdzieś tam inaczej to rozwiązują. No u nas jest tak, że cała załoga je wszystko, kapitan ma inny posiłek. Okej. I to jest każdego dnia coś innego, każdego dnia jest to zmieniane, ale właśnie zawsze kapitan ma coś innego. Leciliśmy przez około 2 godziny i chciałem, żebyś mi jeszcze przed tymi aspektami, które później poruszymy, typu obowiązki i tym podobne pracy pilota, opowiedział mi o tych wszystkich elementach, które tutaj w samolocie, w kokpicie się znajdują, począwszy od steru, który jest połączony z pedałami, tak czy nie? Volant, czyli sterowanie góra-dół, pochylenie samolotu lewo-prawo. Natomiast pedałami sterujemy w starym kierunku, czyli czymś, co na samym końcu samolotu pokaże Ci, jak pójdziemy na walkeranda. Też skręcamy, pomagamy skręcać i sterujemy na ziemi. Plus, jeżeli wciskamy palcami, to wciskamy hamulce. Także tutaj masz jakby piętami sterujesz prawo-lewo, a hamulcami, jeżeli używasz swoich palców. Okej, tutaj jest maksymalnie dużo przełączników i przycisków. Wiem, że z kapitanem robiliście to automatycznie. On coś mówił, ty sprawdzałeś i naciskałeś. To masz wszystko już w pamięci, co gdzie jest? Tak, to ktoś kiedyś powiedział, że to jest taka śmieszna małpia pamięć. No jest to pamięć manualna. Wiesz czasami, gdzie tą rękę ruszyć, ale jest takie założenie, że nawet jeżeli wiesz, gdzie tą rękę ruszyć, to i tak spojrzysz, czy na pewno dobry przełącznik, bo jak sobie zobaczysz, one są w miarę podobne,
Natomiast jest jedno zabezpieczenie w tym wszystkim. Ten przełącznik Mhm. jest zupełnie inny od tych kształtem, nie? To Aha. jeżeli dotykam, wiem co chcę zrobić, to często czuję, że jest coś innego, że to jest coś nie tak. Te wszystkie przełączniki, one mają każdy inne, okej. one są troszkę inaczej jakby zrobione, inna struktura pod palcem i mimo wszystko gdzieś tam podświadomie się odzywa ta pamięć manualna. I jest jeszcze jedna z takich ciekawostek. Podwozie dziś jest w kształcie koła, Aha. a klapy są podłużne w kształcie klapy, nie? Żeby wiedzieć, pamiętać co wysuwasz. No właśnie, Robimy- co by mogło się stać? Co byś mógł na przykład w czasie lotu nacisnąć, żeby coś było, co nie pozwoli dalej lecieć? Nie wiem, otwarcie drzwi automatyczne? Coś No nie, takiego? drzwi nie otworzymy, No ale właśnie. jeżeli chcemy coś otwierać, powiedzmy, to mamy, samolot jest ciśnieniowany, tak? Mhm. My lecieliśmy, byliśmy na wysokości 10 km, natomiast ciśnienie w kabinie było takie, jakbyś był na wysokości 2400 metrów nad ziemią, bo to tam też sprawdzaliśmy w tym dzisiejszym rejsie. Czyli różnica ciśnienia jest duża. Jeżeli się okazuje, że coś jest nie tak, nie wiem, musimy to wyrównać, to jest ten przycisk Pressurization Dump Button i on otwiera pewne klapki i wyrównuje się ciśnienie, czyli automatycznie ciśnienie w kabinie będzie takie jak na wysokości 11 km. Jeżeli to wciśniemy podczas lotu i nie zejdziemy szybko, nie wyrównamy, no to wszyscy pomdleją, bo na wysokości 10 km nie ma na tyle tlenu, żebyśmy mogli oddychać i normalnie funkcjonować. Okej. Także I tak tego planujemy. wszystkiego uczycie się podczas szkolenia, podczas tego kursu, podczas studiów, tak? Tak, na studiach jakby kończysz i nie wiesz, jak obsługiwać taki duży, konkretny samolot. Po studiach dostajesz się do linii lotniczej i linia lotnicza, jak Cię przyjmie, to proponuje Ci konkretny samolot, na którym lata. I dopiero wtedy uczysz się, gdzie jest każdy przycisk konkretnego samolotu. Każdy samolot jest inny. Każdy samolot ma inaczej ułożony chociażby górę panelu, czy dół, Czyli ty czy jesteś dostosowany do tego do samolotu? Embraera. Tak, Okej. mogę kiedyś w przyszłości zmienić, nauczyć się nowego. I to jest tak zwany type rating, czyli nauczenie się konkretnego typu. No i to trwa parę miesięcy, jak już jesteś w firmie, jak już się tego nauczysz, to teorii idziesz na symulator, na symulatorze siedzisz, ćwiczysz wszystko, starty, lądowania, pożary, awarie, usterki, a później dopiero zaczynasz latanie z ludźmi, wtedy latasz 3 osoby w kokpicie, instruktor, po lewej stronie bezpiecznik, czyli ktoś, kto w razie czego Cię zastąpi i Ty, i normalnie z pasażerami odbywasz takie loty. Okej. Tych rejsów jest tam kilkanaście, kilkadziesiąt, zależy od tego, jak jesteś zaawansowany, jakie ma dana firma obostrzenia, to już A tego nie mniej umiem więcej powiedzieć. ile godzin trzeba wylatać, żeby móc wozić pasażerów? Łącznie, żeby dostać licencję pilota liniowego, zawodowego pilota pracującego w liniach, to jest minimum 250. Ile? 250 250 godzin godzin trzeba wylatać w powietrzu i kto wtedy za to płaci? Za to paliwo, za ten twój lot? To jest To wszystko jest uczelnia. Uczelnia, To czyli w moim, czasie w moim kursu. wypadku uczelnia w czasie kursu, dokładnie. A w przypadku szkolenia no, prywatnego to płacisz sam z własnych samemu pieniędzy, płacić, dokładnie. dlatego ta cena jest 200 000, to nie jest tylko powiedzmy za egzamin czy za Nie. cokolwiek, ale za te loty wylatane i tym podobne. To wszystko składa Tak. się na tą cenę. Dokładnie, tak to wygląda. A my widzimy się później w kolejnym starcie i na lotnisku w Warszawie, bo obejdziemy ten samolot dookoła, zobaczymy jak on wygląda, porozmawiamy o zarobkach i tym podobne, więc jeszcze w tym odcinku będzie się działo, oby nie tak dużo, żeby coś wyszło nie tak, czyli Zgadza się. bądźcie czujni i oglądajcie ten materiał do końca, zostawiając już teraz łapkę w górę. Teraz robimy coś, co robimy też zawsze przed lotem, czyli walk-arounda, sprawdzamy stan samolotu, tak jakbyśmy mieli nim za chwilę jeszcze raz polecieć. Przed każdym lotem sprawdzamy, czy są 2 silniki, koła, wszystko jest na miejscu, czy nie ma przetarć, czy nie ma uszkodzeń, bo mogliśmy uderzyć ptaka. W większości to słychać, ale no jednak w tylnej części niekoniecznie. Częściej się zużywają i my to właśnie teraz możemy obejrzeć. Okej, musimy zaznaczyć, że to było zrobione przed lotem, tylko teraz pokazujemy to dlatego, że wtedy było ciemno. Tak, wtedy było ciemno, Chodź. więc nie nagrywaliśmy, teraz nagrywamy. Standardowo sprawdzamy, wiesz, mamy podłączenie prądu, tu idzie dość duży prąd, czy wszystko jest ok, czy nie ma żadnych przepięć, czy nie ma śladów, że nie wiem, prąd coś wywalił. Sprawdzamy stan kół za każdym razem. Sprawdzasz, czy nie ma śladów ptaków, to jest bardzo ważne. Sorry, no niestety generator prądu. Czy jest cała owiewka, bo tu jest radar pogodowy w tej części. Aha. Nie? A te małe urządzenia dają nam parametry lotu, czyli pomagają nam określić, w jakim położeniu jest samolot w stosunku do ziemi. Sprawdzamy dalej, czy tutaj nie ma przetarć, czy nie ma wycieków oleju, czy wszystkie kable przewody są na swoim miejscu, jak przednia stójka wygląda, czyli w stosunku do odpowiednich tego. Tu już panowie wyładowują bagaże i za chwilę będą z portem załadowywali. Też patrzymy na samolot, jak on wygląda. Okej. Czy nie widać niczego złego. Dzień dobry. To jest coś, co jest podgrzewane, żeby nam nie zamarzło i to też sprawdzamy, w jakim jest stanie, bo to musi być, to jest bardzo ważna
ważna rzecz. Silniki. Sprawdzamy, czy wszystko jest ok na wlocie, czy nie widać piór ani innych śladów ptaków, czy nic nie odpadło. Jeżeli są jakieś wgięcia, też sprawdzamy. Sprawdzamy, czy hamowanie, rewersery się schowały. Idziemy po całości, sprawdzamy dalej skrzydło, czy nie widać żadnych wycieków, uszkodzeń. Ślady generalnie brudu to jest normalna rzecz, ale w tym wszystkim trzeba też wyłapać ewentualne nieprawidłowości. Sprawdzamy, czy są koła całe, czy też nie wycieka, hamulce, to jest poziom hamulcy, nie? Czyli tu jeszcze są ok. Zewnętrzne, wewnętrzne, wchodzimy do środka. Sprawdzamy, A, bo czy... tu się koła chowają. Tu się chowają koła, dokładnie. Sprawdzamy, czy jest wszystko w porządku. Przed lotem, jak samolot nocuje, to ma tutaj jeszcze takie szpilki włożone i one mają duże czerwone remove with flag. Sprawdzamy, czy nie ma tego na samolocie. No po locie tego nie będzie, bo my lecieliśmy, ale jakbyśmy z takim czymś wystartowali, to się nie złożą koła. I z drugiej strony dokładnie to samo. Sprawdzamy dół, czy nie ma przetarć, nie ma uszkodzeń. Oba koła są ok, hamulce są ok, żadnych brudów, wszystko jest na miejscu, nic nie odpadło. Jejku, tu jest tyle elementów, które by mogły zawieść i na które trzeba zwrócić uwagę, patrząc na same hamulce czy też koła, które nie mają napędu, tylko są po prostu kołami. To jest Dokładnie. tego naprawdę sporo. W lotnictwie jest tak, zawsze zrobić lepiej coś 2 razy niż raz za mało. No tak. I mechanik nam daje samolot i mówi, jest przejrzany, my i tak idziemy na swojego, bo to my jesteśmy w powietrzu z tymi ludźmi, z pasażerami i to my odpowiadamy też własnym życiem na to wszystko. No nie? tak, bo sami jesteśmy w tym samolocie. To nie jest tak, że puszczamy ten samolot i on sobie leci, tylko no my lecimy w nim, więc warto, żeby wszystko było sprawdzone. Ten samolot jest sprawny, więc my możemy się zbierać tak naprawdę do następnego i do Szczecina, bo No startujemy. właśnie, jaki jest nasz plan? Jedziemy do drugiego samolotu. Teraz już prawdopodobnie bezpośrednio, tak zwaną załogówką, zamówiliśmy już samochód. Najbliższy start mamy za 55 minut. Okej. Do Szczecina już startujemy za 55 minut, czyli pojedziemy do samolotu, wchodzimy, uruchamiamy i dokładnie to samo jeszcze raz. A co w takim locie jest najtrudniejszego, co najbardziej stresuje? Który moment i który element? Wiesz co, najtrudniejsze zawsze jest lądowanie, bo no wiadomo, to trzeba najbardziej tym pilnować, najbardziej się skupić. Co najbardziej stresuje, my się śmieję, tylko czy będzie dobry obiad, nie? I czy dostaniemy, no po jakimś czasie już Tak? musisz być pewny w pewien sposób swoich umiejętności, wiedzieć, że czego się możesz spodziewać, jakoś to przewidywać, z tym działać. Musisz wiedzieć, że są rzeczy nieprzewidywalne, to jest zawsze, tak? Wyjedziesz usterka, uderzysz ptaka, cokolwiek, nawet nie z twojej winy, w sensie nie w twoim samolocie coś się uszkodzi, bo kolega miał przylecieć, ty miałeś zabrać samolot, tak? Po nocowaniu wrócić. Okazuje się, że oni mieli usterkę, nie wrócą, albo pogoda się zepsuje. Musisz być przygotowany. Taki podstawowy zestaw pilota, który lata w takich wymiarach jak my, czyli gdzieś tam po Europie, ma tych lotów trochę, to jest skarpetki, szczoteczka, majtki, to musisz mieć zawsze ze sobą. To jest standard i się śmiejemy, że jeżeli wylądujemy gdzieś na jakimś lotnisku i nie wrócimy tego dnia, bo nam się godziny kończą, bo pogoda, bo usterka, to pytamy, kto nie jest przygotowany. Nie? I to jest wina tej osoby, bo ona nie była przygotowana, dlatego jak wszyscy są przygotowani, to bardzo, bardzo rzadko takie coś się zdarza. Plan masz zaplanowany kiedy? Jak wcześniej wiesz, gdzie będziesz 15 dni przed nowym miesiącem, czyli mniej więcej około 15-17 dostaję, tak mniej Na cały więcej, miesiąc. na cały przyszły miesiąc. Tak to mniej więcej Okej. wygląda i ja wiem, jak mam latać, wiem gdzie, no ale miałem lecieć na krótką nockę, czyli lecę 3 godziny w hotelu i wracamy. Robiłem remont mieszkania i jedyne co zdążyłem zrobić po lądowaniu, to napisać SMS-a, mówię, tato, odwołaj wszystkich i lista stolarza, Okej. malarza, wszystkich, którzy byli, bo usterka i zostałem tam na cały dzień. Znaczy uderzyliśmy ptaka wtedy, tak? No tak. A po uderzeniu ptaka mechanik musi przeżyć samolot. Nigdy nie wiemy, co się może zdarzyć. Dobra, zabieramy Dokładnie, swoje zbieramy rzeczy się. i lecimy na kolejny samolot. Teraz jesteśmy w najcichszym momencie tego wszystkiego, czyli samolot jeszcze nie jest odpalony, za chwilkę będziemy odpalać. Co możemy o tej maszynie powiedzieć? Co możemy powiedzieć? Możemy powiedzieć, że to jest Embraer 175, jeden z nowszych u nas w firmie, ma India Papa. Tak jak mówiłem, ten alfabet, tak? Czyli Sierra Papa Lima India Papa, 88-miejscowy, więc no dość mały. Zacznę może w międzyczasie po prostu uruchamiać baterię, bo od tego musimy zacząć, żeby on już ruszył się do życia i żebyśmy zdążyli przed rejsem. Rozmawialiśmy wcześniej, że na pokładzie jest i kapitan, i oficer. Tak. Jaka jest różnica i jak stać się, powiedzmy, z oficera kapitanem? Żeby awansować na kapitana, musisz przejść odpowiednią liczbę godzin, to jest minimum 1500 godzin, mieć w pełni licencję pilota liniowego. Niektóre firmy ten pułap zwiększają, nie wiem, dodają wymagania, że musisz mieć 2000 godzin na samolotach odrzutowych. To już jest wewnętrzna regulacja firmy. Co jakiś czas
każda firma robi tak możliwość awansu, wtedy zgłaszasz się, jeżeli dostajesz awans, idziesz na lewy fotel. Oczywiście to się Właśnie, wiąże te z fotele się różnią, tak? Że to jest lewy jest kapitana zawsze. lewy zawsze kapitana, prawy oficera, to jest niezmienne. No ponoć te lewe są wygodniejsze, ale nie sprawdzałem, zobaczymy za jakiś czas. Jeszcze nie miałeś okazji, tak? Ale, Jeszcze nie miałem okazji. Ale wylatujesz tyle godzin, że później tym kapitanem się stać. Tak, ja już jeżeli chodzi o formalności, o te minimum godzin, które przepisy wymagają, to już to spełniłem. Mamy 3 rodzaje licencji, może tak po prostu PPL, czyli taka prywatna, CPL zawodowa i jako oficer mogę latać z CPL-ką, ale mając teorię do licencji pilota liniowego. I to 1500 godzin to jest taki magiczny pułap, jeżeli spełnisz też inne warunki, to możesz zmienić, przejść na licencję pilota liniowego, czyli odblokować się, mieć już wszystkie uprawnienia. I to mam zamiar zrobić na najbliższym symulatorze, także za gdzieś tam 4 miesiące, jak wkładam symulator, to się wtedy wszystko tam robi i odbywa, to jest egzamin ćwiczenia już na symulatorze, nie na żywym samolocie. I czy jest coś dalej? Jak już jesteś kapitanem, czy jest jeszcze możliwość awansu? Dalszego rozwoju? Oczywiście, możesz zostać instruktorem, szukać kolejne opcje, jak na przykład zwiększyć iść na inny, większy samolot. To jest też czyli- jakaś inna opcja. Okej, ale większe samoloty wiążą się również z większymi zarobkami? To zależy od firm, od polityki, od tego, jakie robisz rejsy, dystanse i tak dalej. W większości jest to różnica. Te większe samoloty mają jakąś tam większą formę zarobków, ale to już każda firma reguluje inaczej. Niektóre firmy płacą za godzinę blokową, inne firmy, czyli za godzinę lotu. Jedne takie, jak na przykład masz godzinę lotu podaną w rozkładówce, inne za rzeczywiste czasy lotu. Okej. Jedne płacą za każdy start, lądowanie plus przeciane kilometry. Także to jest Czyli można latać tym samym samolotem powiedzmy w różnych firmach i mieć inne zarobki, tak? zdecydowanie. No jak już do tego tematu zarobków dochodzimy, to wiem, że to są bardzo duże pieniądze, znaczy bardzo duże, no to jest duża odpowiedzialność i liczba godzin i szkoleń, żeby w ogóle pilotem zostać, ale jakie to są pieniądze? Wiesz co, tak średnio widełki to jest od 10 000 brutto, czyli mówimy na fakturę, tak? No, my jesteśmy na działalności B2B, więc jest około 10 000 miesięcznie gdzieś tam tak to Ale też można doczytać, że można zarobić i 30, 40, 50 tysięcy złotych, prawda? to, tak, gdzieś tam takie że są to już mówimy o bardzo świadczonych osobach, o instruktorach i to nie jest standardowo. Okej, niestandardowo, ale wiadomo, że jak ktoś chce się rozwijać, ktoś chce się szkolić i ktoś chce te pieniądze zarabiać, no to w tej branży może lotniczej, prawda? Może próbować. Jest ten rozwój. Teraz robimy tak zwany test pożarowy, czyli sprawdzamy, czy działają wszystkie systemy. Muszą się zaświecić tu lampki, system nam działa, pokazujemy, ponownie sprawdzamy wszystkie ustawienia, przełączniki. Jeżeli jesteśmy gotowi, to logujemy się do systemu, pokazujemy, kto jest, tak jak ostatnio i zbieramy się, bo już niedługo mamy odlot i zbieramy pasażerów. To jeszcze powiedz przed tym odlotem mi i moim widzom informacji, jak wygląda to ilościowo dni w miesiącu pracy. 20-22 dni mniej więcej. Teraz mam 6 dni z rzędu pracy. Okej. Zacząłem taką serię, dzisiaj jest poniedziałek, to zacząłem ją w sobotę. Czyli Czyli tak, to jest- sobota, niedziela do piątku łącznie taką serię mam. Ale tak jak wcześniej wspominaliśmy, to wszystko jest zależne od tego, w jakim trybie się lata. Czy się lata powiedzmy w tą z powrotem, czy jakieś długie rejsy, no to wtedy jest też Zgadza się. tych dni mniej lub więcej, tak? Tak, po Atlantykach musisz mieć odpowiednią przerwę, tam też masz pojedyncze rejsy, siedzisz w Stanach czy jeden dzień, 24 godziny, czasami 12. Można też Także to prywatnie dla kogoś latać, prawda? Czyli Można, biznesem zdecydowanie. ma swój odrzutowiec czy samolot i jesteśmy jego pilotem, prawda? Zgadza się. Częściej jest taka forma, że pracujesz w linii małej, w firmie, która ma parę samolotów i oni dzierżawią samolot dla biznesmenów, czyli dzwonią, zamawiają samolot, przylatujesz, odbierasz i idziesz. Okej, no to też pewnie inne pieniądze, inny czas pracy. No dobra, Tak. nie przedłużamy, My bo działamy- pasażerowie czekają. Tutaj w tym odcinku jest wszystko co do minuty grane, bo mamy Zdecydowanie. sporo tych lotów, ale sporo też czasu, który musimy poświęcić na to wszystko, żeby polecieć. No dobra, to my się zabieramy do pracy. Ja tutaj wcześniej też dostałem informację, że ty teraz jesteś kapitanem, ale była długa droga, powiedzmy biznesowa za tobą, tak? Że byłeś, od czego zaczynałeś? Tak, faktycznie. To znaczy moja przygoda w ogóle zaczęła się od takiej rzeczy, że pojechaliśmy z kolegą na lotnisko na Babicach, samolotów takich małych lotniskowych, gdzie zaczęliśmy pracę jeszcze bardzo, bardzo wcześnie i sprzątaliśmy hangary, po prostu zmetaliśmy hangary i myliśmy samoloty na tym lotnisku. Potem następnie podczas pobytu i uczenia się w technikum lotniczym, gdzie tam też była klasa mechanika lotniczego, żeby już mieć namiastkę tego latania jakiegoś i tych samolotów, to z kolegą również przyszliśmy tutaj na Okęcie i przez sezon wakacyjny sprzątaliśmy samoloty właśnie lotowskie.
Także to też było takie pierwsze zderzenie z tym takim dużym światem lotniczym. Potem tak się potoczyły moje losy, że zaaplikowałem na stewarda i na pokładzie tutaj w liniach polskich linii lotniczych LOT latałem jako steward przez niespełna 2 lata i w międzyczasie skończyłem swoje uprawnienia. A to były prywatne wtedy szkoły, czy jak? Ja miałem drogę pół na pół. Była to droga i troszkę prywatna i z własnych środków finansowych i uczelnia, która też coś tam mi dała, także cały jakby tok szkolenia trwał 9 lat. I w międzyczasie właśnie przeszedłem na pokład, więc też latałem, szkoliłem się dalej, wydawałem te pieniądze zarobione na pokładzie, aż przyszedł czas, że były wszystkie dokumenty, papiery, była rekrutacja, złożyłem i udało się. Masz i ile teraz, lat, że tak spytam? 32. 32 lata 32. masz. Matko Tak, jedyna, także- to jest świetna informacja dla młodych ludzi, którzy oglądają kanał do roboty, że jak się chce, Zdecydowanie. to można, nie? Zdecydowanie tak. Też i powiem szczerze, że z własnego doświadczenia wiem, że fajnie jest tak naprawdę skubnąć tych takich podstawowych rzeczy z różnych branż, bo człowiek po prostu wie, na czym to polega. I to jest też fajne. 32 lata i od stewarda do kapitana, no to jest świetna Udało ścieżka się, kariery. także też się z tego cieszę i jak mówię, no fajnie, bo jest jakieś zaplecze z tyłu głowy, wiem co się dzieje z tyłu, także dla mnie osobiście na tym stanowisku jest to fajna rzecz, bo po prostu mam taką świadomość. No i o to chodzi moi drodzy, a my już za chwilkę przechodzimy do lotu. 4, 2, klap 1 do góry, closed, closed i closed, on, alt off, jeszcze za ziemia kabiny, można zwolnić. U nas wszystko w porządku, dziękujemy ślicznie za obsługę i widzimy się po prawej stronie jedna osoba. Powiedz mi, czy pilot przechodzi wcześniej na emeryturę, czy w jakim wieku? To znaczy de facto regulacje są takie, że pilot może pracować do takiego samego wieku jak tak naprawdę zwykły pracownik w korporacji, także 65 lat w naszej obecnej sytuacji, przy naszym prawie. Okej, a ty jako kapitan też latasz czasem jako oficer, czy to tak już nie działa? Generalnie taki przywilej posiadają instruktorzy, którzy latają na flocie z racji tego, że muszą przeprowadzać szkolenia i różne też testy, takie jakby coroczne też sprawdzenia nas tutaj na kokpicie, więc z racji tego, że musi sprawdzać i kapitana, jak i oficera, to ma takie prawo, że lata z lewego stołka, czyli kapitańskiego, i z prawego pierwszego oficera. My takiego przywileju nie mamy, czyli jestem kapitanem, jestem przypisany do lewego fotela. Jeżeli chodzi o oficera, tak samo przypisany jest on do prawego fotela. Problem polega na tym, że tak naprawdę niby to jest ten sam samolot i te same przyrządy, mamy tak naprawdę to powielone po 2 stronach, to jednak pamięć motoryczna mięśni, na swoim przykładzie przesiadając się z prawego fotela na lewy, to są jednak inne ruchy. Zasada latania jest taka, że dzielimy się na pilota lecącego, pilota monitorującego i de facto oficer ma taki przywilej, że przychodząc do samolotu, on wybiera odcinek, w którym chce lecieć. Także może wybrać, czy leci na lotnisko docelowe nasze, na przykład jak w dniu dzisiejszym Düsseldorf, czy też wraca do Warszawy. I jakby kapitan musi się do tego ustosunkować z racji, że ma większe doświadczenie, prawda? I pytanie, czy wy zawsze w tej samej załodze latacie, czy to się zmienia, że jeden oficer z takim kapitanem, z innym, tak samo inni stewardzi latają? Jak to wygląda w załogach? Wiesz co, nie ma stałej załogi. Było tak kiedyś w lotnictwie, to były takie początki, że tam jak dostawałeś załogę, to latałeś z nimi cały czas. My tu się zmieniamy. No, możesz sobie podejrzeć grafiku, z kim lecisz na danym rejsie, ale to i tak nie ma pewności, bo czasami są jakieś tam roszady właśnie przez czas pracy. Ogólnie no, z Marcinem już często w sumie lataliśmy. Może dodam też 2 słowa, dlatego też jest coś takiego CRM, czyli jakby takie widełki, które pokazują nam, jak pracować.
czy my się lubimy, czy my się nie lubimy, czy się dogadujemy, czy nie, czy na sferze prywatnej mamy jakieś wspólne tam zażyłości, czy nie, czy też leci kapitan, który jest załóżmy w wieku 50 lat, a oficer w wieku 20, wiadomo, to są inne pokolenia, tak? To ten CRM ma za zadanie to, żeby po prostu praca, która musi być wykonana, ma być wykonana. I mimo nie możemy zupełnie poruszać tematów prywatnych, robimy swoje i to jakby wyklucza jakieś takie pola, na których możemy mieć po prostu odmienne zdanie. No I właśnie. to jest fajne. No właśnie, jak już wracając do tego pola prywatnego, to zdarzają się jakieś, nie wiem, miłości samolotowe, branżowe i tym podobne, że wiesz, że ktoś ze stewardessą, pilot czy coś takiego. Słyszeliście o takich przypadkach? Tak, wiesz co, i w firmie, i wśród znajomych to mamy pary stewardessa i pilot, i odwrotnie, czy wręcz dwóch pilotów, tak? Znaczy pani pilot, pan pilot i gdzieś tam na pokładzie też są małżeństwa. To jest normalne, no jesteśmy w pracy, w której spędzamy bardzo dużo czasu, często nocujemy razem na jakichś hotelach. Okej, to też fajne, że można oprócz tej pracy też mieć troszkę prywatności, prywaty trochę w pracę włożyć. I pytanie, które teraz mi się zrodziło, panie w tej branży, czyli panie pilot, zdarzają się, bo nie wiem, nie widziałem, powiedzmy zawsze pan to jest za sterami samolotu. Nie, no, nawet jak byliśmy rano, to jedna koleżanka była. Sądzę, że po pracy, jak przyjdziemy, to zobaczymy ich więcej. Są dziewczyny, są na każdym szczeblu, są już na najwyższym jako instruktorki, także one latają od dawna, ich jest coraz więcej. Ja taką ciekawostkę jeszcze mam z racji, że jak wspominałem, że wcześniej byłem na pokładzie, to poznałem też dziewczynę, z którą byłem na jednym kursie na pokładzie. I ona też w tym momencie jest pilotem na Embraerze, jest pierwszym oficerem. Co więcej, wyszkoliła się mając 2 dzieci. Także tak naprawdę to pokazuje, że jeżeli się chce, to naprawdę można wszystko i jest świetną panią pilot. Oczywiście pozdrawiam. Okej. Da się. Da się, czyli moi drodzy, widzicie, ta ścieżka kariery jest naprawdę rozbudowana. Jeśli chcecie, to możecie się rozwijać, możecie w tej branży działać. I panie i panowie, co prawda jest długa ta ścieżka kariery, bo to nie jest tak, że dzisiaj chcecie zostać pilotem i jutro tym pilotem zostajecie, ale tak jak wcześniej słyszeliście, to jest ponad 6 lat, jeśli robimy to publicznie, w publicznej szkole, jeśli chodzi o studia, a w 2-3 lata można to skończyć prywatnie, ale to łączy się również ze sporymi kosztami, więc... Ale praca jest fajna, naprawdę. I musimy tak skonfigurować samolot, żeby w krótkim czasie zbić dużą wysokość. I jest na to kilka sposobów, które między innymi ten, który teraz stosujemy, czyli wypuściliśmy klapy 1, które pozwalają nam na większy opór i większe opadanie samolotu, trzymając stałą prędkość. Przed startem, po starcie, przed lądowaniem, jeszcze robimy cruise briefing w trakcie lotu, czyli omawiamy, co zrobimy, gdyby się coś wydarzyło. Wszystko jest po to, żebyśmy nie popełnili błędu, żebyśmy się wzajemnie sprawdzali i mieli pewność, że wszystko zrobiliśmy. No jest to jakaś tam rutyna, tych lotów wykonujesz dużo i żebyś niczego nie zapomniał, zawsze czytasz checklistę, jeden czyta, drugi odpowiada, co powinien, potwierdzając stan faktyczny danej rzeczy. Tak? Czy klapy są wysunięte, czy jest podwozie, czy kabina zmienia wysokość na podstawie ciśnienia i tak dalej. Po raz kolejny wylądowaliśmy. Właśnie, kiedy jest ten moment taki, że już wiecie, że jest super wylądowane? To na pewno jest jakiś stres i do któregoś momentu, nie? Czyli czy do tego, jak się zatrzymujecie już na ziemi, zatrzymujecie, czy już się dotkniecie ziemi kołami, czy jeszcze chwilę później? To ciężko powiedzieć to. Może to nie jest stres, no rzeczywiście Mobilizacja. to jest dobre słowo. Czujesz tą mobilizację i im warunki są trudniejsze, tym ta mobilizacja wydaje się taka, wiesz, większa, więc wbrew pozorom moim zdaniem mi się łatwiej ląduje, jak warunki są naprawdę trudne, no bo jednak ta cała mobilizacja działa i działa bardzo motywująco, działa lepiej. No najlepiej, jak już jesteś w GS-ie, samolot jest, wiesz, cały, wiesz, że wszystko No to jest tak, to na pewno. Ale wiesz, ja tak patrzyłem i dla mnie było
O, już dotknęliśmy kołami, już był ten moment taki, wiesz, jechania kołami po asfalcie, mówię, to już jest wylądowane, nie? Dlatego pytam was, czy wy w tym momencie macie takie lekkie, wiesz, takie czy dopiero, powiedzmy, jak jeszcze zahamujecie na przykład na samym końcu? Ja myślę, że hamowanie to jedno, w zależności od warunków, ale jeszcze drugie to lotnisko. Bo tutaj w Szczecinie mamy tak naprawdę dwie drogi kołowania, stanowisko, 3 stanowiska na krzyż, więc jest to małe lotnisko i łatwe lotnisko. Lądowanie w Paryżu, w Amsterdamie, gdzie tych dróg kołowania naprawdę jest dużo, czy w Stambule, to mimo to, że już jesteś na ziemi, to dalej jeszcze przed tobą czeka dosyć skomplikowane kołowanie i korespondencja też. Wiadomo, każda nacja ma swój jakiś tam akcent nabyty, tak, jeśli mówi po angielsku, więc to jest też sytuacja, kiedy jeszcze ten stres jednak jakiś tam jest. Teraz widzę, że ten samolot też skręca na autopilocie. On po prostu po całej tej linii danej sam się porusza, tak? Tak, nawet nie jest jakby jednej prostej linii, tylko tak jak on ma trasę wgraną, jeżeli jest w modzie nawigacji, czyli tak, że ma lecieć po trasie, to on sobie również skręca, zgodnie z tym. Czyli to nie jest taki tempomat jak w samochodzie, że tylko utrzymuje prędkość, a on po prostu cały ruch wykonuje samodzielnie. Nie, to nie jest tylko tempomat, a powiem Ci, że on nawet wyhamować może jak tempomat w samochodzie. W złych warunkach pogodowych samolot ma tak zwany autoland, czyli gdy widzialność jest naprawdę słaba, chmury są praktycznie przy ziemi, lądujemy w automacie, w autolandzie i wtedy maszyna ląduje praktycznie za nas. No w naszym wypadku tutaj musimy dohamować ten samolot w końcowej fazie, czyli już na ziemi nim sterować. Natomiast są takie samoloty, które potrafią wylądować całkowicie i dohamować do zera bez udziału człowieka. Okej, to takie pytanie może dla mniej wiedzących, skąd się biorą turbulencje albo od czego zależą? Oj, to już jest pytanie na dłuższą metę, ale jak krótko mówiąc, turbulencje są często związane z tworzącymi się lub rozpadającymi chmurami, bardziej z tworzącymi się. Jak chmura tworzy się, ściąga gdzieś tam z ziemi, stąd jest turbulencja. Turbulencja może być też w czystym niebie, której nie widać, nie jesteśmy w stanie jej przewidzieć. To jest związane z ruchami powietrza. Zmiana ciśnienia w jakimś rejonie jest tak, w jednym rejonie jest większe ciśnienie, w drugim mniejsze. Przepływ powietrza pomiędzy tym ciśnieniem. Wzrost temperatury z wysokością, to jest tak zwaną inwersją, czyli temperatura zamiast maleć wraz z wysokością rośnie. To też powoduje turbulencje i jetstreamy, czyli te bardzo silne wiatry. Jeżeli ten jetstream ma taki komin, to jest tak, jakbyś chciał wlecieć do tuby. Jeżeli przelatujesz przez tą tubę, przecinasz zewnętrzną warstwę tego jetstreama, to wtedy bardzo często jakaś tam turbulencja mniejsza czy większa, aż do niego nie wlecisz. Jak jesteś w jetstreamie, to najczęściej jest gładkie, powietrze przyjemne i on ci daje albo tam 60 czy 90 razy w dobrą stronę, czyli pomaga ci, albo przeszkadza, no raczej robimy lecieć w tym, Żeby pomagał. Tutaj widzę naprawdę przepiękny teraz widok, nie? Co prawda na ziemi mieliśmy straszną szarówkę, deszcz, a tutaj no jest naprawdę przepiękny już nad tymi chmurami. Tak, to jest plus temperatury, wiesz, że w takim okresie jesienno-zimowym, kiedy wszyscy, wiesz, mają tą szarówkę, na co dzień nie widzą tej pogody, tej ładnej słońca, no to my po prostu idziemy do pracy i w biurze na wysokości 7 km, 10 km po prostu, wiesz, możesz sobie ciekawkę i spojrzeć na te widoki i jest pięknie. To jest fajne w tej pracy. To jest zdecydowanie, że ma ta praca swoje plusy, ma też minusy, bo no nie jest, że to jest idealna praca. Pobyty poza domem, niepewność, to co mówiliśmy, że nie wiesz, czy wrócisz i tak dalej, to są minusy. Plusem jest chociażby widok za oknem w biurze i słoneczko, grudniowy dzień. Czyli plusem jest to, że możemy sobie w grudniu czy tam w styczniu, kiedy wszędzie jest szarówka na jesień czy w zimę,
nad chmurami pooglądać coś ładnego. Dokładnie. I to, że masz, nie wiem, nawet jednego dnia 2 wschody słońca, 2 zachody słońca, możesz widzieć gwiazdy, których nie każdy widzi, no bo pokrycie chmur. A ty jak lecisz, masz tutaj przygaszone światła w nocy, no to te gwiazdy widzisz, też intensywnie, też fajnie. Coś pięknego i dla takich chwil warto żyć, warto robić kanał do roboty, żeby móc pokazywać swoim widzom, czyli Wam, moi drodzy widzowie, takie przepiękne widoki, taką przepiękną pracę ponad chmurami, którą może wykonywać prawie że każdy. Bo tutaj, jeśli chodzi o pracę pilota, to angielski musi być perfekt, a jak z innymi językami, czy tylko angielski wystarczy? Angielski wystarczy. To jest obowiązkowy język do komunikacji gdzieś tam na wszystkich lotniskach. Jeżeli masz dodatkowe języki, no to niektóre linie wymagają tego, żebyś miał na przykład niemiecki, jeżeli idziesz do niemieckich linii, czy tam często Air France wymaga, żeby był ten język francuski. Natomiast u nas wystarczy język angielski. A czemu Wy się między sobą też raz po angielsku komunikujecie, raz po polsku? To jest tak wymieszane, jak słyszę. To jest wymieszane, dlatego że wiesz co, no, naszym naturalnym językiem jest polski, jesteśmy Polakami, więc to troszkę gdzieś tam ten polski przy normalnej konwersacji. Natomiast wszystkie komendy w samolocie, wszystkie checklisty, wszystko jest po angielsku. Tak, generalnie no, Paryż ma to do siebie, że i chyba Francuzi, że generalnie oni bardzo piastują swój język. Generalnie na lotnisku w Paryżu jest tak, że korespondencja przez ATC w większości prowadzona jest po francusku. I generalnie dla nas jest to dyskomfortowa sytuacja, dlatego że my nie wiemy, co się dzieje wokół nas. I to nie jest dobre, ale no tak po prostu już jest. Trzeba się dostosować. Po raz kolejny tego dnia wylądowaliśmy, moi drodzy, tym razem w Warszawie. Już za chwilkę podsumowanie tego materiału i całego odcinka, ale to już w biurze, tam gdzie rozpoczynaliśmy ten odcinek, więc... Bartek, jesteśmy już na samym końcu naszego odcinka i naszej przygody z lotnictwem, Tak. jak dla mnie, bo dla Ciebie to był normalny dzień, taki czteropak, nie? Ja jestem, mogę powiedzieć szczerze, wykończony pobudką o 4 w nocy, całymi tymi lotami, teraz jest godzina 17, no sporo pracy, sporo różnych takich ciekawostek, których się dowiedzieliśmy. Dla Ciebie normalka, nie? Tak, jutro taki sam dzień. Jutro nawet też w tym samym kierunku podobnie, bo kierunek Niemcy, przynajmniej pierwszy rejs, też czteropak, także tak, to jest taki chleb powszedni. To jest tak naprawdę nasze życie i pasja, i praca, i wszystko Ale razem, to tak? trzeba mimo wszystko kochać i być tym, powiedzmy, w tym temacie, nie? Bo normalna osoba, jakby miała, powiedzmy, skończyć tą szkołę, czy wydać 200-300 tysięcy za taką licencję i latać, to raczej by się nie nadawała, nie? Taka, powiedzmy, bez tej pasji. Wiesz co, no, to jest praca, która wymaga tego zaangażowania, tej pasji i cierpliwości. No, dzisiaj mieliśmy bardzo gładkie rejsy, żadnych opóźnień, slotów, nie wiem, czy ustalek, nie mieliśmy pasażerów, którzy gdzieś tam nam coś przyswoją, nie było czekania, także to naprawdę poszło gładko. A jak do tego dojdzie to i wiesz, że musisz czekać 2 godziny w samolocie i tak naprawdę nic nie robisz, to już wtedy cierpliwość. No tak, ale gładko, mimo wszystko, dla mnie ta spina czasowa jest, kurczę, niesamowita. Wiesz, my tutaj nagrywaliśmy jeszcze w międzyczasie, ale ten sam fakt,
tu kończymy, tu już wchodzą, tu wychodzą ludzie, tu już musimy startować, tu już coś na słuchawkach słyszymy, tu ktoś nas tankuje. Dla mnie 4 takie loty, gdzie wszystko musiało być co do sekundy, można powiedzieć, bo wszystko według waszego właśnie tego czasu, no to dość gęsto. Tak, no jest taka presja czasu, musisz się w tym wspinać, musisz wiedzieć, co masz zrobić, nie możesz się zastanawiać. W lotnictwie jest zasada, że ty musisz być przed samolotem, wiedzieć, co samolot będzie chciał zrobić, co ty powinieneś samolotowi kazać zrobić przed nim, bo jeżeli zaczniesz gonić samolot, będziesz za, no to już jest przepis na katastrofę. Jasne, my takie cele też sobie wyznaczamy. Nie wiem, co jeszcze muszę wam pokazać, żeby jeszcze wyższy cel, chyba lot rakietą, bo już samolot był, prom był, helikopter, więc naprawdę duże odcinki na kanale do roboty. Ja tobie dziękuję bardzo. Ja również Wszystkich dziękuję. widzów proszę o łapki w górę pod tym materiałem. Komentarz, jaki inny odcinek z lotnictwem na przykład mogę jeszcze na kanale pokazać. Zobaczcie koniecznie odcinek z pracą stewarda i stewardessy, który na kanale też się pojawił, czy też pojawi. No i co? No i dziękujemy bardzo, nie? Ja również dziękuję, zapraszam i do Wojtka na kanał, zapraszam też, jakbyście chcieli więcej informacji o lotnictwie, no to pomogę, mam nadzieję, że podpowiem, że trochę Was zaciekawiłem. No i nie przynudzałem, taką mam nadzieję, jakby coś, to postaram się poprawić. Super, dzięki Dzięki. bardzo, jeszcze raz łapki w górę. Cześć, dzięki.